Cześć, witam Was na kanale Rootblog. W dzisiejszym filmie porównamy sobie aparat w telefonie kontra profesjonalny bezlusterkowiec. Do dzieła! Specjalnie na tę okoliczność wynajęliśmy profesjonalne studio fotograficzne oraz poprosiliśmy o pomoc profesjonalnego fotografa, który na co dzień robi zdjęcia bezlusterkowcem. Podczas tej sesji będziemy robić zdjęcia zarówno aparatem, jak i telefonem komórkowym Huawei Pura 80 Ultra. Następnie przeanalizujemy te zdjęcia, poddamy je edycji i poprosimy o komentarz eksperta. Jeszcze dwa słowa o technikaliach, czyli jakie aparaty ma Huawei Pura 80 Ultra. Główny jednocalowy aparat z przysłoną od f1.6 do f4.0. Tak, w tym telefonie jest mechaniczna przysłona, dokładnie taka sama jak w dużych profesjonalnych aparatach. Do tego mamy obiektyw ultraszerokokątny oraz dwa obiektywy do zoomu. Jeden 3.7, odpowiednik 82 mm, a także drugi 9.4, odpowiednik 212 mm. I domyka to wszystko specjalny czujnik ultrachroma, który pozwala się swobodnie przełączać między obiektywami z zachowaniem ustawień balansu bieli. Jak widzicie, ta wyspa jest bardzo duża, natomiast jak na smartfona skrywa się tutaj naprawdę duża moc fotograficzna. Cześć, jestem Adaś. Na co dzień jestem fotografem i robię zdjęcia takim starym dziadkiem Sony A7 III. Robię zdjęcia eventowe, portretowe i od czasu do czasu też dla siebie robię zdjęcia aparatem analogowym. Jestem ciekaw tego eksperymentu i co potrafi ten telefon. Do dzieła. Tutaj na tle tego okienka, bo to jest fajne, tak jak Ty zaczynałeś zresztą ten film. Gdzie Ty jesteś, Konrad? Patrzcie na niego, no. Gwiazda. Co mam robić? Mam sobie siąść, tak? Nie, stań sobie tu najpierw. Dobra, mieliśmy mieć oczywiście profesjonalną modelkę, ale to się wszystko wysypało. Więc mamy teraz profesjonalnego Konrada. Bardzo. Dawaj Adaś, bo wiesz, ja nie mogę tyle na bezdechu, no nie? Ile można brzuch wciągać? Spróbujmy teraz założyć te ręce klasycznie. Teraz głowę minimalnie odchyl, super. Dobra, to teraz zrobię zdjęcie tym smartfonem. Ale ciekawe, że on zmienił kolor w ogóle. No i pięknie. Wydaje mi się, że jest trochę większy kontrast. To jest 2.2, 2.5, jest f2.8, ISO 200. No i pięknie. Wydaje mi się, że jest trochę większy kontrast. A obróć tę rękę z zegarkiem. Okej, dobrze. No i tak się ładnie ustawiłeś, pięknie. Jednak profesjonalny człowiek. I teraz znowu te ręce załóż z powrotem. Tak, o i pięknie. I głowa w dół troszkę w tą stronę. O, daj ręce do kieszeni, tak, pięknie. O, super. A wyprostuj się troszkę. To teraz możemy sobie co, zrobić drugi setup? Teraz Miguel sobie siada i to Na jest kanapie, moje ulubiony. Nie będziemy robić tak, żebyś siedział taki... Jak król, król, tylko bardziej na zasadzie... Skromny chłopak. Wiesz, na zasadzie takiego właśnie pana prezesa. Zastanawiam się nad sytuacją. Na przykład. Ekonomiczną. No to zawsze warto. Dobrze, prostuje się, czy jeszcze? Tak, jest super. Ty już wiesz, co masz robić. Ja nawet nie muszę Cię poprawiać. Teraz zrobimy takie samo zdjęcie, ale telefonem. Okej. No i pa, jaki ładny chłopak. Bardzo ładnie. Troszkę więcej pogody na twarzy poproszę. O, no Pogoda, i jak fajnie od razu. Jest Można? Można. Dobrze jest? Jest super. A jak moje włosy? Zarąbiście. Tak? Tak, naprawdę. Kurde. Czyli oszukujecie mnie. No nic, życie. Tu się właśnie telefon sprawdzi. Czemu się tu telefon sprawdzi? Bo wykryje twarz. A, widzisz. Czyli są zalety. No, pewnie, że są. Jesteśmy na 3.7. A to czekaj, to może zrobimy sobie tak. No i widzisz, tutaj teraz w aparacie musisz sobie odkręcić szkło i wkręcić nowe, No, muszę. a w smartfonie pyk, pyk i potem macie, nie? Tak, tak, oczywiście. To wszystko się zgadza. Tylko, że zobacz, ile tu jest szkła, optyki, a tam tego nie ma. Zobaczymy jak jakość zdjęć. Zobaczymy, jak jakoś zdjęcie, tak. Tak blisko, fajnie. No a jak? Jak właśnie się patrzysz, to też się patrz na ekran, a nie na klawiaturę. Gdzie mam się patrzeć? W górę ekranu? Tak, patrzę w górę ekranu cały czas, no ale wyprostuj się troszkę. O, super, fajnie. Głowa... Wysuń trochę brodę do przodu. Od razu lepiej tobie tak. Spójrz jeszcze tu. O, super, fajnie, dobrze. A fajnie. Nie jest łatwo, nie Nie jest no, łatwo. ząbki pokazałeś, to jest git. O, bo chcę zobaczyć, jak ty tu wyjdziesz tam. Czy się nie przeważy pode mną?
Nie, to balansuj tak, żeby się nie przeważyło. Fajnie to wygląda. Backstage'owe, że będą te wszystkie, gdzieś jakiś statyw wchodził, jakaś lampa. Czekaj, tam miałem ISO 400 na pewno, to tu jest to. No, głowa w dół trochę do mnie, o tak, świetnie. Ten zegarek to też jest z Huawei. Oczywiście. A, no dobra, okej. To Czyli mam- co, telefon lepszy. On po prostu doświetla wszystko automatycznie. Nawet jak dam sobie teraz tu na aparat, to nie jest odwzorowanie 1:1 tego, co ja widzę na ekranie. Zrobimy tak i później się to obrobi i będzie fajnie. Mi się podoba. A jak ci się fociło? Byłbyś w stanie zrobić tym joba i zarobić na chleb? Tak, No i to jest najważniejsze. byłbym w stanie zarobić tym na chleb. No z tym, że chodzi mi o ergonomię używania, jakby, że aparat jednak przez to, że wszystko jest pod palcem i A nie jest A tak, że pod jesteś teraz palcami? przyzwyczajony jak małpa, że wiesz, działasz na tym od 100 lat i po prostu już po nie, no ciemku? tak, tylko że oczywiście, ale zmiana nawet czasu na aparacie, przysłony i ISO to są tak naprawdę, wiesz, przekręcenie jednym, drugim palcem w tym samym czasie nawet to mogę zrobić. No rozumiem. A żeby tutaj to zrobić, to trzeba kliknąć raz, poprzesuwać, później kliknąć drugi raz, a jeszcze jak zmienisz obiektyw, to okazuje się, że przysłona nie jest w stanie się w tym obiektywie zmieniać, więc tu masz automatyczną, albo automatycznie ci wychodzi czas, nie masz takiej pełnej kontroli nad tym. No i to, że mam wrażenie, że jednak stara się ten obraz robić taki bardziej HDR-owy, bo jak sobie zobaczyłem właśnie nawet na tym, jak widać to, wiesz, to są te same praktycznie, wiesz, No rozumiem. więc tu on po prostu doświetla wszystkie cienie, nie? Nagle i robi się, wiesz... Wiesz dlaczego? jasno. Bo telefon masz wziąć i zrobić z nim zdjęcie. Tak, no właśnie o to chodzi. Więc to jest tak dla... Ma być prościej dla wszystkich. Tak. A no, żeby każdy mógł być fotografem. Dokładnie. No, Jestem ciekawy, jak wyjdą te wasze porównania w studio. też jestem bardzo ciekaw. Kończymy sesję w studio, natomiast ja poprosiłem Adasia, żeby w drodze do naszego biura zrobił jeszcze parę fotek miejskich, a później razem z Matim je obrobił, no i żeby omówili rezultaty. Dobrze, Adaś. Jesteśmy teraz już przy komputerze. Przechodzimy teraz do ultra szerokiego kąta. Tak. I powiem wam, że jak na pierwszy rzut oka te zdjęcia są tak podobne, że jakbym tak spojrzał to jako na zdjęciu takim na Instagramie czy na Facebooku, to bym powiedział, że Nie to ma są te różnicy. same zdjęcia tak naprawdę. Tak. Nie? Szczególnie, że ta głębia ostrości w ultra szerokim kącie nie jest aż tak bardzo widoczna. Tam zawsze będzie tej ostrości więcej. I jesteśmy do tego zazwyczaj też właśnie przyzwyczajeni. I mimo tego, że próbujemy właśnie przez te rzeczy na tak zwanym foregroundzie, czyli na pierwszym planie, jakoś jeszcze zamarkować właśnie, żeby uzyskać przestrzeń i tę głębię, to i tak to jest takie no, w sumie właśnie markowanie. Tak. No ale znów to samo, co w poprzednim przykładzie, dokładnie tak samo, może już nie w przypadku highlightsów, ale na pewno w przypadku shadowsów to wszystko jest znowu tak ściśnięte. No widać, że na tej twarzy z aparatu jest trochę więcej tego światła. O, I tu jest, powiem wam, że ciekawie, bo mamy trochę odwrotność tego, co było przed chwilą, jeżeli chodzi o A tak, kontrast. to Zwróć prawda. uwagę, że tutaj na foteczce z Pury ten kontrast jest większy i Tak. highlightsy się tak bardziej oznaczają, a tutaj właśnie jest tak spokojniej, nie? Niemniej, to bardzo specyficznie, tak że to jest tak super. wygląda. W tym momencie, jakbym właśnie też zobaczył tę fotę tak samo jak tą tak, poprzednią, bez przybliżenia to... to są niemal identyczne, nie? Tak. Jest bardzo, bardzo blisko. No i też nawet tutaj gubi się ta głębia ostrości, bo wszystko jest jakby jest tak bardzo do siebie zbliżone, że wygląda niemal identycznie. Powiem tak, te zdjęcia są identyczne. No, jest Kwestia ostrości oczywiście znowu, kwestia optyki. Tak, ale i tak jest naprawdę Poziom- bardzo poziom jest zbliżenie, naprawdę no. dobry. Zobaczmy sobie detale, zobaczymy sobie tutaj uwagę na łapki. Na łapki. Ostrość jest delikatnie większa, przez to też jest delikatnie więcej tego szumu. Szczegółu. Natomiast No i ten obraz jest po prostu po całości cyfrowo doostrzony. No jakby to cyfrowe doostrzanie, to mam wrażenie, że w ogóle to jest problem dzisiejszych wszystkich małych urządzeń, typu małe drony i małe no i właśnie aparaty w telefonach. no po prostu bo- matryca jak jest mała, to Tak, trzeba oczywiście tak. tam podkręcić jeszcze bardziej, Tak, żeby tak. rekompensować niesnaski właśnie mniejszych szkieł. Usunięcie tego doostrzenia cyfrowego, które jest przez producenta narzucone, jest często dużo trudniejsze. Wiemy, że w naszym programie do edycji
jest specjalna funkcja. Coś ten deseń? Czy można by się pokusić tutaj o sprawdzenie trybu portretowego w smartfonie? Bo mógłby to zrobić podobny efekt, choć wiadomo, że te efekty w postprodukcji nie zawsze działają tak idealnie, no i nigdy nie oszukamy tutaj fizyki. Niemniej próbować można. To jest portret Konrada i to, co tutaj mi się rzuca w oczy jako pierwsze, głębia ostrości. Tak. Na Huawei ona jest zdecydowanie większa i jakby ten tył jest właśnie taki bardziej ostry. No wiadomo, A7 III, no ciężko tutaj jest konkurować jednocalowej matrycy z pełną klatką. Niemniej, patrząc na smartfona, jest naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. Też to, co widać, to na pewno, bo starałem się tu przy edycji jednak zejść z highlightsami w dół, żeby trochę odzyskać z tych szczegółów za oknem i widać, że na A7 III jest trochę przyjemniej po prostu w obrazku, natomiast jak na telefon, to wydaje mi się, że fajnie. Jeżeli chodzi o ostrość obrazu, to wydaje mi się, że jest fajnie, no ona jest trochę, wiadomo, cyfrowo zbyt przeostrzona. Oczywiście też jest więcej szumów, mimo, mam wrażenie, chyba tego samego ISO, ale to jest też chyba kwestia, tak jak mówisz, różnicy w matrycy. Tak, no to i matryca wiadomo, że na pełna klatka zawsze ta będzie troszeczkę mniej zaszumiona. No i też wiadomo, że robimy zdjęcia w RAWach, a Tak. zdjęcia w RAWach nie mają tego denoisingu, czyli usuwania szumów fotki po jej zrobieniu, co jakby normalnie dzieje się przy robieniu zdjęcia w zwykłej apce aparatu bez tej funkcji Pro. Tutaj mamy kolejną scenerię i tutaj był zoom 3,7. Okej, Tak. dobra, w porządku. Na tym zoomie 3,7, bo mówmy się, że to jest ekwiwalent 80 tam paru milimetrów, no to ta głębia ostrości właśnie przy klasycznej optyce zawsze jest dużo mniejsza i przyjemniejsza. To, co mi się tutaj rzuca w oczy, nie wiem, czy to jest kwestia postprodukcji, czy samego zdjęcia. Zwróć uwagę tutaj, że highlighty są dość mocne i dość wysoko, a tutaj ten roll-off jest taki spokojniejszy. Tutaj właśnie jest mocniej to jakby kontrastowo. Zobacz, że tutaj z telefonu właśnie mam wrażenie, że mimo edycji te cienie nawet na twarzy są, w sensie dużo mniejszy jest kontrastów na twarzy. Też na ręce to było widać. Widać, że jakby Pura robi te zdjęcia tak ostrożnie, Tak. tak na spokojnie, tak żeby niezależnie od tego, jaką fotkę zrobisz, to ona będzie taka bardzo bezpieczna. Taka wyśrodkowana, tak. Tak, nie będzie taka właśnie mocno kontrastowa. To jest przyczyna tego delikatniejszego roll-offu, o którym ty mówisz. Mhm. Tutaj przy tych highlightsach. Tak. Przechodzimy do zdjęć typowo... Z mojego spacerku! no dokładnie. Widzimy uliczkę we Wrocławiu. No i to jest mamy znowu odwrócenie tej sytuacji z kontrastem, nie? Na aparacie ten kontrast jest większy, na Tak, w tym smartfonie sensie tak, bo delikatnie myślałem, że mniejszy, znowu- nie? Tak, no ale tu jakby problem znowu z szumu we wszystkich ciemnych częściach. Mam wrażenie, że jest. Powiem Ci, że jakbym dozumował do tego, no okej, jest tutaj większy, to jasne, ale tutaj też nie można powiedzieć, że go nie ma. No nie, no on jest. Bo to też jakby markuje nam dużo elementów to, że tutaj te elementy są nieostre, więc to po prostu wiadomo, że same z siebie w sumie stają się odszumione, nie? No dobra, tu na pewno jak dojedziemy sobie, dozumujemy na ten domek przepiękny, to będzie widać różne krzaki w kolorach. Jeśli chodzi o ten fragment niebieski na przykład. Na pewno aparat łapie zdecydowanie więcej detali, jeśli chodzi o kolory, bo tutaj smartfon w pewnym momencie widać, Kraszuje że to wszystko. dokładnie ścina je bardzo mocno i uznaje, że dany fragment jest po prostu w jednym kolorze i tyle, a tutaj jednak możemy jeszcze trochę sobie z tym podziałać i trochę tych detali wyciągnąć. Ale no, na pierwszy rzut oka są również podobne, ale właśnie dopiero po tym przybliżeniu widać tę całą różnicę. Natomiast wracając do kolorów, jakie zapisuje smartfon, to zwróćmy uwagę tutaj na te detale i te kolory. Bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że te właśnie kolory, które są szczególnie tutaj w tym czerwonym fragmencie, są totalnie skaszowane i nie ma tutaj żadnych detali, ale jak się pokusimy o bardzo mocną edycję i na przykład zejdziemy właśnie tutaj najbardziej z tych najjaśniejszych punktów, to zwróćcie uwagę, że tutaj te detale powoli wracają. Nie są idealne, ale wracają. Ale jak pokusimy się o jeszcze większe zejście z ekspozycją, co wiadomo, totalnie nam zejdzie z całą jasnością zdjęcia, to jednak to pokazuje, że te detale tutaj są. Można je odzyskać. To wymaga zdecydowanie
głębszej i większej edycji fotki, natomiast te detale tam są zapisane. Dobrze powiedziałem? Bo ładnie, co? Nie, słuchałem Cię, ale tak. Jeszcze co do zapisu kolorów, to ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, taka, że jak widzimy na aparacie, zielony tutaj nasz płotek czy podświetlenie, to tutaj te detale są również widoczne. Wiadomo, będą bardziej zaszumione, ale dalej są widoczne. Natomiast jeżeli przechodzimy do tego koloru czerwonego, to tutaj widać, że ten czerwony gdzieś totalnie odjechał. No. I to jest dość dziwne. I dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, ale chętnie się dowiem. Choineczka, no. Tak, pięknie wygląda. Czerwieni znowu więcej jest na telefonie. Na przykład mi się tutaj foteczka z telefonu bardziej podoba, nie? Tak jakbym miał ją opublikować od razu na internety, to totalnie tam z telefonu. No bo nie masz tego człowieka w pierwszym planie. Człowiek to jest jedno. Żartuję. Chodzi właśnie mi o ten kontrast i Nie no, o popatrz, kolorów, nie? popatrz, że wszystkie kamienice w zasadzie kolorystycznie w ogóle od siebie nie odbiegały. To jest dokładnie 1:1, mam wrażenie. Ale ten czerwony na choince się bardzo... No jest tutaj taki, bardzo kurczę, Tak, tu jest jabłko. taki mocny, świąteczny, fajny. No. Szukamy igły w stogu siana trochę. No, musimy się przyczepiać, no bo właśnie po to jest ten test, ale wydaje mi się, że tu jest znowu właśnie sytuacja taka, jak była w tych ostatnich foteczkach ze studia, że jest bardzo, bardzo porównywalnie. Tak, jest bardzo porównywalnie. No to są, they are the same picture, no. Tak. No totalnie to są te same zdjęcia w tym momencie, nie? Wiadomo, można tu się jeszcze pobawić delikatnie balansem bieli, żeby wyrównać kolor koszuli, żeby był tak samo idealnie w tym samym kolorze, Tak. ale to są absolutnie detale i no tutaj będę też znowu zaskoczenie bardzo, bardzo przyjemne, nie? Jakie finalne są Twoje odczucia już po tym przejrzeniu tych wszystkich fotek, i co sądzisz o tym aparacie i no i jak widzisz to całościowo, jeśli chodzi o robienie takich fotek na co dzień i też dla osób, które chcą do tego podejść bardziej ambitnie. Ale żeś mnie teraz zaskoczył tym pytaniem. Nie spodziewał się, że zadam, Nie spodziewałem się. Na pewno pozytywne mam bardzo odczucie, jeżeli chodzi o ten telefon i aparat. Wydaje mi się, że dla takiego przeciętnego użytkownika na co dzień to on się bardzo dobrze by sprawdził, jeżeli chodzi o robienie zdjęć, nie wiem, czy na spacerze z psem, czy po prostu uchwycenie jakichś takich codziennych momentów. Jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne czy półprofesjonalne, to na pewno też bez problemu widziałbym taki telefon w użyciu, w szczególności jeżeli nie mamy pod ręką ze sobą akurat większego sprzętu, nie wiem, nie mieliśmy możliwości, albo zapchaliśmy kartę, albo padły nam baterie, to w ogóle to jest świetny backup nawet na to, żeby właśnie gdzieś się poratować i nie musieć tracić za bardzo na jakości. Dobrze, Adaś, dzięki piękne Dziękuję bardzo, to była przyjemność. za tą naszą dzisiejszą współpracę. A teraz przejdźmy sobie do podsumowania. A wynik tego testu jest taki, że fotografia smartfonowa jest coraz to bliżej tej profesjonalnej, której robimy na bezlusterkowcach czy lustrzankach. Jak zresztą widzieliście, niektóre fotki wyglądają niemal identycznie i ciężko jest znaleźć w nich jakieś takie różnice, jeżeli nie wejdziemy bardzo głęboko w szczegóły. To, co Huawei robi ze swoimi smartfonami pod kątem fotek, to absolutny sztos. Wielka matryca, mnogość ogniskowych, no i jakość tych zdjęć. Ta jest absolutnie świetna. Jednocelowa matryca robi bardzo dużą różnicę, bo to jest matryca, jaką na przykład znamy z profesjonalnych dronów, którymi na przykład robi się reklamy, a tutaj mamy taką matrycę po prostu w smartfonie. Oczywiście naturalne są kwestie takie jak inna ogniskowa i inne poczucie głębi ostrości, no ale po prostu tak działa fizyka. Niemniej już i tak na tak dużej matrycy ta optyka działa zdecydowanie przyjemniej. Adaś zwrócił uwagę tutaj na szumy. No i wiadomo, w RAW-ach one zawsze będą, bo te fotki to po prostu zrzut z matrycy, czyli zero odszumiania, zero korekcji, nic, nul, absolutnie surowa foteczka. Ale dzięki temu możemy z tej fotki wyciągnąć bardzo dużo, możemy niektóre detale przywrócić, mimo tego, że na pierwszy rzut oka wydaje się, że one już są stracone, to jednak one nadal tam są. A redukcja szumów w postprodukcji, no to po prostu jeden przycisk i dwa suwaczki. Niemniej, jeśli będziecie robić zdjęcia w zwykłym trybie, nie chcecie bawić się w tę postprodukcję, to fotki będą wychodziły świetne, bo one zaraz po zrobieniu będą odpowiednio ulepszane, ale ulepszane na tyle, żeby nadal mieć klimat tego oryginalnego zdjęcia, więc po prostu będziecie mieli usunięte szumy, delikatnie podbity kontrast i kolory i to sprawi, że będą one wychodziły po prostu tak jak trzeba. I to tyle w tym materiale. Zapraszam Was do naszych poprzednich materiałów, gdzie możecie zobaczyć, jak bardzo sprawdzamy, czy Huawei rzeczywiście mówi prawdę, jeżeli chodzi o swoje urządzenia.
Tutaj była Opura 80 Ultra, tam testowaliśmy Watcha GT6 Pro, a także słuchawki FreeBuds 7i. Także wpadajcie tutaj. No i oczywiście komentujcie poniżej, czy takie testy Wam się podobają i jakie chcielibyście jeszcze zobaczyć. Tymczasem widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Czołem!